Wybór Rafała do projektu cyberpunkowego był dosyć oczywisty. Jest zdecydowanie w absolutnej czołówce polskich pisarzy z science fiction. Książki Rafała tak naprawdę, jak czytałam, jak dorastałam z Feliksem, to one były całym moim życiem. Dla mnie wyjątkowe jest to, że one dotykają takich filarów, jak dla mnie, człowieczeństwa. Feliks, Nydnika i Rafał razem z Kasią dla mnie zawsze byli drugimi rodzicami. To jest bardzo duża umiejętność. Potrafić pisać do 3 różnych publik i pisać z sukcesem. Czy obstawiać na giełdzie to, co Rafał pisze, że za 5 lat wystrzeli? Może. Jeżeli spojrzymy na to, jak Rafał wszedł w ten świat, i jeżeli spojrzymy z perspektywy kogoś, kto albo grał w grę, albo oglądał serial, to będzie znajome terytorium. Od dziecka lubiłem samochody terenowe. Jeep był zawsze moim marzeniem, dlatego że to jest najlepszy samochód terenowy, wiadomo. Nie muszę jeździć szybko, ale chcę móc jeździć wszędzie. Chciałbym bardzo brać udział w rajdach offroadowych, natomiast zdarza się to sporadycznie. Podczas krótkich wycieczek słucham muzyki, podczas długich raczej podcastów naukowych, a tak naprawdę najbardziej lubię słuchać dźwięku silnika. Tata zaszczepił we mnie początki wszystkich moich pasji tak naprawdę. I zarówno samochody, jak i film, ale też pisanie, o czym chyba nie wie. Zaszczepił we mnie też miłość do rysowania. Nie bez przypadku również jeżdżę jeepem. Myślę, że to jest też jedna z tych rzeczy, które odziedziczyłem. Samochód to gadżet numer 1, ale mam oprócz tego bardzo dużo fajnych gadżetów. Uważam, że nikt nie powinien wychodzić z domu bez 3 przedmiotów. Latarka, zapalniczka i nóż. W moim przypadku jest to multitool, który oprócz ostrza ma dodatkowe fajne funkcje typu kombinerki. Jest to urządzenie, które się zaskakująco często przydaje. Pojechaliśmy do Nowego Jorku, wynajęliśmy mieszkanie na Manhattanie i o 10 w nocy okazało się, że klucz, który dostaliśmy od właściciela, nie pasuje do zamka. Wtedy otworzyłem pilniczek, metodą prób i błędów doszlifowałem klucz, aż weszliśmy. Dobrze jest mieć ze sobą drugą latarkę na wszelki wypadek. Dobrze jest mieć ze sobą 3. latarkę na wszelki wypadek, a całkiem nieźle jest mieć również 4. latarkę na wszelki wypadek. Może akurat 4. nie ma. Bardzo ważnym gadżetem w przypadku pisarza jest oczywiście pióro wieczne, koniecznie notes papierowy, a z rzeczy przydatnych dla każdego normalnego człowieka ważnym gadżetem jest na przykład to. Działa to tak. Można się podrapać w plecy. Przydatna jest na pewno apteczka. Kompas jest przymocowany do plecaka. Drugi kompas jest w zegarku. Zapasowe baterie, zestaw do szycia, klej, koc termiczny, kolejna zapalniczka, kolejna latarka. Staram się zawsze mieć ze sobą taki malutki podstawowy zestaw. Można powiedzieć, że jestem softowym preppersem, czyli staram się być przygotowany do najbardziej prawdopodobnych sytuacji. Oczywiście do wszystkich się nie da być przygotowanym, więc jakąś tam selekcję robię. To jest też chyba powód, dla którego lubię fantastykę, ponieważ przygotowanie, czyli prepping, wiąże się z przewidywaniem przyszłości. Fantastyka w większości sytuacji opisuje przyszłość. W związku z tym jedno z drugim bardzo ładnie koresponduje. W mojej ostatniej książce, czyli Cyberpunk 2077, bez przypadku widzimy świat przyszłości, w którym ludzie nie pomyśleli, co zrobić, żeby uniknąć katastrofy, i mamy to, co mamy. Natomiast do poważniejszych spraw mam również parę poważniejszych butelek.
Rafał wszedł do innego IP i do świata stworzonego przez innych, ale mam wrażenie, że to nie jest świat dla niego obcy, że ten świat wydaje się, przynajmniej z perspektywy czytelnika książek Rafała i gracza, który przeszedł cyberpunk, spójny. Jego wybór był dla CD Projekt czymś oczywistym, również dlatego, że to nie jest pierwsza Rafała przygoda w Night City i nie jest pierwsza współpraca z CD Projekt, jako że Rafał był jednym ze współtwórców, współscenarzystów serialu Cyberpunk Edge Runners. W świecie Cyberpunka 2077 w zasadzie jest wszystko to, co lubię w fantastyce, plus taka bardzo ponura wizja naszej przyszłości, czyli degradacja środowiska, rozpad społeczeństwa, regres kulturowy, technologiczny, duża doza transhumanizmu, zanurzenie ludzi w świecie wirtualnym, w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. To jest dobra baza do tworzenia w zasadzie nieskończonej ilości fajnych historii. To również mnie zachęciło do tego, żeby wejść w ten świat i napisać w nim powieść. My jako ludzie lubimy zadawać pytania, lubimy szukać odpowiedzi. Czasami wbrew zasadom, czasami wbrew regułom, wbrew prawu. I to się też w książkach Rafała Kosika między innymi dzieje. Rafał pasuje bardzo do świata Cyberpunk 2077, ponieważ ten świat łączy dwie rzeczy. Z jednej strony to jest rozrywka, z drugiej strony cały background tego świata, wszystko co jest w tle, wszystkie gangi mają historię, cała historia ewolucji technologii i naszej relacji z tym, to jest Cyberpunk i to jest Rafał. We wszystkich jego dorosłych książkach relacja ludzi z technologią była jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym wątkiem, ale jednocześnie już od pierwszej powieści Marsa Rafał właśnie szedł nie jak Lem czy Zajdel, nie tacy klasycy, ale dokładał elementy chociażby thrillera. Który ze światów wykreowanych przez Rafała Kosika jest najciekawszy? Moim zdaniem zdecydowanie to jest świat w verticalu, a więc świat właśnie wertykalny. My jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poruszamy się w płaszczyźnie. Jesteśmy na ziemi i od zawsze, od dawien dawna najbardziej interesowało nas to, co jest nad nami i to, co jest pod nami. Ta książka daje dużo możliwości do tego, aby eksplorować razem z bohaterami tam, gdzie człowiek jest osią, a nie technologia. Tam tkwi moim zdaniem najlepszy science fiction i coś takiego odnajduję w książkach Rafała Kosika. Jesteśmy w siedzibie studia CD Projekt Red, twórcy gry Cyberpunk 2077 i nagrywamy materiał o Rafale Kosiku. Czy przypadkiem? No właśnie bez przypadku, bo taki jest tytuł książki, którą napisał Rafał. Chodź tutaj do nas, właśnie w tym uniwersum. Rafał mówi, że to dobra książka, potwierdź. Bardzo mi się ją przyjemnie pisało. Nad tą książką pracowałem prawie 2 lata i będzie to prawdopodobnie moja najbardziej dopracowana książka. Bardzo pomógł mi amerykański redaktor Bradley Englert, który pomagał mi dostosować ją do rynku anglosaskiego. Również tłumacz Stefan Kiełbasiewicz. Rafał jest na polu fantastyki naukowej pisarzem wyjątkowym z jeszcze jednego względu. I jest nim fakt, że on pisze dla wielu publiczności i potrafi adresować swoje opowieści do różnych grup wiekowych. To sprawia, że w ogóle wszystkie jego książki są bardziej dostępne, bo książka dla dorosłych pisana przez kogoś, kto wie, jak utrzymać atencję młodzieży, jest bardziej atrakcyjna, ponieważ inaczej się panuje nad akcją, inaczej pilnuje się zainteresowania. Pasuje również do Cyberpunku 2077, który jest skierowany do bardzo szerokiej publiki, która znajduje w tym świecie bardzo różne rzeczy. Podczas pracy nad
bez przypadku. Najciekawszym doświadczeniem było to, że wchodziłem tutaj w zastany świat i to się wydawało w pierwszym momencie sporym utrudnieniem. Potem jednak się okazało, że dzięki temu, że muszę się jakoś wtłoczyć w te ramy, mogłem się skupić nad innymi aspektami historii i na przykład dopracować interakcje międzyludzkie. Mamy dużo różnych bohaterów z różnych warstw społecznych, z różnych grup. To było o tyle potrzebne, żeby pokazać złożoność tego świata. Człowiek w tych dobrych powieściach jest najważniejszy. To człowiek i jego umiejętność odnajdywania się w nowej, zastanej rzeczywistości, w sytuacji, która przerasta jego wyobrażenia. Rozwój sztucznej inteligencji, różnych form technologii sprawia, że społeczeństwo jest zdegenerowane, że społeczeństwo musi nauczyć się żyć na nowych zasadach i to, co dzieje się wtedy z ludźmi, to, co dzieje się między ludźmi, to, jak oni radzą sobie w własnych głowach i między sobą, to jest istota dobrego science fiction. Rafał wszedł w ten świat i opowiedział w nim swoją historię, pozostając wiernym duchowi Night City i, co jest ważne z perspektywy kogoś, kto lubi ten świat, eksplorując Night City i wchodząc jeszcze głębiej, pokazując jakieś inne jego oblicza i nadbudowując tą wielką kreację, którą jest Night City. Zastanawianie się nad przyszłością, oprócz tego, że jest ciekawe, ma również taki wymiar czysto praktyczny, ponieważ potrafię sobie wyobrazić, jak będzie świat wyglądał za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Jest to dosyć niepokojące, prawdę mówiąc, kiedy moje wizje sprzed iluś lat się spełniają. Na przykład chiński system social credit system, czyli taki system punktacji obywateli. Bardzo podobny system wymyśliłem w Różańcu. Jest to troszkę niepokojące, kiedy jakieś wizje, które pisałem jako przestrogę dla ludzkości, zaczynają się sprawdzać. I mimo, że to trochę nastraja pesymistycznie, to jednak z drugiej strony człowiek jest lepiej przygotowany do tej nadchodzącej przyszłości. Podróże są paliwem dla autora, inspiracją. Dzięki nim mogę tworzyć ciekawsze światy. Między innymi dzięki podróżom do Azji mogłem wierniej oddać klimat Night City. Wszędzie, gdzie jestem za granicą, w dalekich podróżach staram się próbować lokalnej kuchni, bo w ten sposób najlepiej poznaje się lokalną kulturę i dzięki temu mogę zyskać na przykład dystans do cywilizacji zachodniej, takie szersze spojrzenie na nas z innego punktu widzenia. Takie klimaty jak za mną są normą w Azji. Bardzo się cieszę, że w Warszawie takie miejsca również powstają. Generalnie można by to powoli... makaron. Lubię gotować. Pierwsze zacząłem gotować z głodu, ponieważ po ślubie okazało się, że Kasia przygotowuje 1 obiad dziennie. Ja chciałem mieć 4 obiady dziennie, więc musiałem sobie pozostałe 3 sam dogotować. Czyli sezamu nie ma, tak? Już większość rzeczy modyfikuję, naprawiam rzeczywistość i to, jak ten ramen wygląda, to również jest efekt mojego poprawiania rzeczywistości. Nauczyłem się gotować chyba na tyle dobrze, że w zasadzie stało się to taką rutyną, że większość rzeczy, które jemy w domu, to są sami przygotowujemy od zera, od podstawowych produktów. To daje bardzo dużą możliwość kontroli tego, co się je. Minimalizujemy takie ożywienie przemysłowe. Kiedyś będzie pewnie tak jak w Cyberpunku 2077, gdzie naturalne jedzenie jest jakimś rarytasem. Gotowanie jest takim czasem, kiedy mogę się oderwać od rzeczywistości, zrelaksować i na przykład pomyśleć o kolejnych pomysłach literackich. Prowadzę generalnie taki wieczorno-nocny tryb życia. W większości pracuję wieczorami, piszę książki wieczorami. Znajomi kiedyś do mnie zaapelowali, żebym nie wrzucał zdjęć na social media,
wieczorem takich posiłków, bo im się robi, apetyt im robi i muszą coś zjeść przed snem. Więc zacząłem wrzucać po północy i nazwałem te moje wrzutki Midnight Good, taki hashtag, żeby zrobić dobrze ludziom, żeby sobie rano przeczytali, obejrzeli i mogli mieć plan jakiś żywieniowy na dzień. Mam nadzieję, że Makłowicz tego nie zobaczy. Książki Rafała tak naprawdę były całym moim życiem. Bardzo na nie wpłynęły, ale nie tylko na moje życie, tylko też na innych właśnie ludzi, których poznałam też dzięki tej serii, dzięki dorosłym książkom Rafała. Książki Rafała wpłynęły dość mocno na moje życie. Myślę, że to, kim jestem i gdzie skończyłem, duża część z tego wzięła się właśnie z tego, kim bohaterowie byli. Rafał potrafi wytłumaczyć rzeczy, czy dla dorosłych, czy dla dzieci w podobny, prosty sposób. Rzeczy, które Rafał wymyślił w książkach, pojawiły się w realnym życiu. Powstał Neuralink, czyli komplanty. Są latające pojazdy, problemy z pogodą w dzisiejszym świecie. Też widać, co się zmienia i co mogliśmy w teoretycznie możliwej katastrofie przeczytać. Także dużo. Tak, byliśmy, to było Tak, ale nie pamiętam, co to było. Tak, skórę sprzedaną. Wziąłem na nagrywanie. Urodziny Rafała były, to dostało. Tam na papa. To też było. Powstanie fanklubu jest ciekawą historią. Pewnego dnia wrócił z Oszona i powiedział, że znalazł świetną książkę. Mignęła mi fajna okładka. Mówię, nie oceniasz książki po okładce? Dobra, zobaczymy. Wzięliśmy kasę od mamy, pobiegliśmy i zakochaliśmy się w książce. Na samym końcu był mail do autora podany w książce i zdecydowaliśmy się, spróbujemy. Napiszemy, może odpiszę. Powinien pan ją bardziej zareklamować, ponieważ większość dzieci by ją kupiła i przeczytała, ale o niej nie wiedzą. A jak pan chce, to mogę założyć na moim serwisie dla pana forum. Bliźniacy nazywali się Bartosz i Michał Hernasowie. Fanklub powstał w zasadzie dlatego, że chcieliśmy stworzyć coś w internecie i poznać innych ludzi, którzy też lubią tą książkę. Okazało się, że jest tych osób bardzo, bardzo wiele. Więcej, że mogliśmy sobie wyobrazić. Forum zaczęło się rozrastać. Klaudia, która wysyłała kiedyś fanarty Rafałowi, teraz rysuje okładki. Nie piszę tylko ponurych historii o Dark Future, tylko również nieco bardziej optymistyczne książki dla młodszych czytelników. Na przykład serię Felix Netinika. Pierwszy tom napisałem dla mojego syna, dlatego że skończyły mi się lektury, które mogłem mu czytać. Na tyle mi się to spodobało, że napisałem kolejną serię dla jeszcze młodszego czytelnika, Amelia i Kuba. Tłumaczę dzieciom tam, na czym polega empatia i co to znaczy, że różni ludzie myślą o tych samych sprawach w różny sposób. Kiedyś od fanów dostałem taki życzenia takie. Jak będę miał zły dzień, żebym sobie przeczytał. I co jakiś czas sobie to wyciągam i niektóre są dłuższe, niektóre są krótsze. Felix Netinika to druga po Harrym Potterze seria, z którą dorastałam. Harry się skończył, a Felix ciągle jest. Piszę science fiction, czyli taką literaturę nowoczesną, natomiast mój dom, jak widać, może jest urządzony w stylu bardziej rustykalnym. To nie jest przypadek, bo nie lubię zimnych, pustych wnętrz, a ponadto kontrasty są czymś, co daje bardzo ciekawe efekty i w literaturze, i w życiu. Lubię stare przedmioty również dlatego, że mają coś, co nazywam Manitou. Kupujemy za dużo przedmiotów jednorazowych lub takich tandetnych, które zaraz się zepsują i trzeba będzie kupić następne. Uważam, że lepiej kupić coś porządnego, co wystarczy na dłużej. Stare przedmioty są zazwyczaj bardziej trwałe. Rzeczy się naprawia, a nie wyrzuca, jeśli to możliwe. Wydaje mi się, że pisarz jest w pracy cały czas. Cały czas gdzieś z tyłu głowy mi się kotłują moje historie, które napisałem bądź będę pisał za chwilę.
Taki idealny dzień pracy to jest jak w ciągu dnia odwiedzę kawiarnię albo i kilka kawiarni z notesem, papierowym notesem i piórem wiecznym i zapisuję pomysły, które tego dnia chcę opisać albo na przestrzeni najbliższych kilku dni. Nie używam konspektów. Wiem, że to utrudnia trochę pracę, ale wydaje mi się, że historia, która powstaje w ten sposób, jest ciekawsza. W przypadku powieści Bez przypadku amerykański wydawca nalegał na konspekt, więc napisałem konspekt, po czym historia i tak poszła swoją drogą i na końcu musiałem przerobić konspekt, żeby pasował do gotowej powieści. Wydaje mi się, że w ogóle pracuję w sposób mniej standardowy. Pierwszych parę stron Verticala, mojej drugiej powieści dla dorosłych, to jest zapis mojego snu i dopiero potem rozwinąłem ten pomysł w całą powieść. Kiedyś moim hobby było pisanie, potem stało się moim zawodem. Nie mam niestety zbyt dużo wolnego czasu na rozwijanie różnych zajęć dodatkowych. Lubię kino fantastyczne, literaturę fantastyczną i muzykę elektroniczną. Poza tym staram się dbać o równowagę między ciałem a umysłem, więc chodzę regularnie na siłownię. Oprócz tego, że piszę książki, to jest moje główne zajęcie, to również z żoną Kasią prowadzę wydawnictwo Powergraph, w którym wydajemy m.in. Radka Raka, laureata Nike, Wita Szostaka czy Roberta Wegnera, który jest autorem serii opowieści z meksykańskiego pogranicza, czyli historii fantasy, epopei fantasy, jednej z najlepszych w Polsce, być może nawet na świecie. Jestem nie tylko żoną Rafała, ale również jego redaktorką, wydawczynią. Razem prowadzimy wydawnictwo Powergraph. To znaczy Rafał bardziej pisze, ja bardziej zajmuję się wydawnictwem. Co oznacza, że spędzamy ze sobą prawie 24 godziny na dobę, co nie zawsze bywa łatwe. Kiedy się poznaliśmy, to ja zrozumiałam, że to jest pierwszy facet, z którym ja się nie nudzę. I minęło 30 prawie lat i ciągle jest właśnie tak.